IT Szkoła NASK, nowe otwarcie. Zapraszam na program dyżurnet.pl. Dyżurnet.pl to działający w NASK punkt kontaktowy, do którego każdy może zgłosić naruszenie w sieci. Dyżurnet.pl reaguje na nielegalne treści publikowane na stronach, forach, portalach społecznościowych, szczególnie wtedy, gdy poszkodowaną jest osoba nieletnia. Zespół współpracuje z policją, aby usunąć nielegalne materiały z sieci. Dzień dobry, nazywam się Martyna Różycka i razem z Anną Kwaśnik przedstawimy Wam zagrożenia, które czekają na Was w internecie. Napisała do nas dziewczyna, która tworzy, a właściwie tworzyła filmy w sieci. Kilka dni temu otrzymaliśmy zgłoszenie od użytkownika internetu, a dokładniej od nastoletniej dziewczyny, która pisze do nas, że tworzyła materiały i filmy, które umieszczała na YouTubie. Niestety jej twórczość spotkała się z ogromną falą hejtu, z bardzo negatywnymi i nieprzyjemnymi komentarzami. Zosia pisze do nas, że komentarze i treści, które pokazały się pod jej filmami, są dla niej bardzo nieprzyjemne, wzbudzają u niej smutek. Bardzo niepokoją ją groźby, które pojawiły się pod tym, co ona tworzyła. Zosia czuje się bardzo zagubiona w tym wszystkim i nie może odnaleźć się w całej tej sytuacji. Jest bezradna wobec tego, co się dzieje w internecie, dlatego prosi nas o to, abyśmy mogli jej pomóc. Zajmijmy się teraz krótką analizą tego zgłoszenia oraz zastanówmy się, jak możemy jej pomóc. Zobaczmy, co jest najważniejszego w naszej historii. Mamy dziewczynę, która prowadzi kanał na YouTubie. Na pewno Wy też próbowaliście, chcecie, zastanawiacie się, jak tworzyć, jak wyrazić siebie w internecie. I bardzo dużo młodych ludzi tworzy swoje kanały, przekazuje swoje hobby, mówi o tym, co ich pasjonuje właśnie w internecie. Niestety taka działalność, taka forma ekspresji jest narażona na negatywne, czasem wulgarne komentarze ze strony innych użytkowników. Co można z tym zrobić? Jak można temu zapobiegać? Albo co zrobić, kiedy już rzeczywiście pod naszym kanałem pojawią się takie wulgarne, bardzo negatywne komentarze? O tym porozmawiamy w naszej dalszej części. Natomiast to, co jest bardzo smutne w tej historii, to to, że dziewczyna przestała tworzyć i już dzisiaj zawiesiła kanał i nie pojawiają się nowe odcinki. Żeby lepiej zrozumieć problem, z jakim spotkała się Zosia i zrozumieć to, jak się ona teraz czuje, zaprosiliśmy do naszego biura eksperta do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, z którym porozmawia Martyna. Dzisiaj rozmawiamy z naszym ekspertem Anną Rywczyńską z Akademii NASK, koordynator polskiego programu Safer Internet. Aniu, otrzymaliśmy zgłoszenie od naszej użytkowniczki, która publikuje na swoim kanale na YouTubie, a właściwie przestała wrzucać swoje nowe filmy z tego względu, że fala negatywnych komentarzy tak ją zablokowały, że nie wie, co z tym dalej zrobić. Jak myślisz? To jest bardzo fajnie, że możemy o tym porozmawiać dzisiaj, bo jest to taki ciekawy temat. Z jednej strony bardzo zachęcamy dzisiaj młodych ludzi do podejmowania twórczości w sieci, do wykorzystywania potencjału sieci, nie tylko bycia biernym oglądaczem czy tam czytaczem tego, co jest w sieci, ale z drugiej strony nie przygotowujemy dzieci do tego. Nie wydaje ci się, że to jest tak naprawdę ten element, którego bardzo brakuje, bo jeżeli chcemy stać się nagle osobą publiczną, to musimy mieć świadomość wszelkich konsekwencji. Z jednej strony mieć na siebie naprawdę dobry pomysł, trochę jak biznesplan zakładając firmę, wiedzieć, co chcemy pokazać, jak chcemy pokazać, zrobić trochę takiego researchu środowiskowego, zapytać się swoich kolegów, koleżanek, rówieśników, może też dorosłych, może rodziców, co oni o tym myślą, pokazać im próbki. Wydaje mi się, że też zastanowić się nad tym, czy ja mogę zrobić na tej podstawie prezentację w czasie lekcji w szkole. To jest też taki, myślę, dobry moment i dobry pomysł, bo jeżeli mogę, jak się nie wstydzę, że zgłaszam na polski, czy tam na jakiś inny przedmiot, dokładnie swój pomysł na bloga i pokażę i zaprezentuję, to jesteśmy na dobrej drodze. A druga sprawa to jest też zastanowić się nad tym, jak znosimy krytykę, trochę usiąść na spokojnie i taką autorefleksję przeprowadzić. Czy to nie jest tak, że jak w ogóle źle na przykład reaguję na krytykę w szkole, na krytykę ze strony rodziców, nawet konstruktywną, nawet sensowną, ona mnie boli, ona mnie dotyka, ona mnie nie motywuje. Jak chcemy być aktywnym w sieci, jak chcemy być twórcą, nas krytyka musi motywować, bo ona będzie na pewno. A obok tego jest hejt, tak? To już jest zupełnie inna sprawa. A jak rozróżnić, gdzie jest ta taka granica niebezpieczna, kiedy mówimy o konstruktywnej krytyce, z której możemy coś wyciągnąć, i o hejcie, który jest właściwie dla nas niebezpieczny? To jest bardzo kwestia tak naprawdę płynna i zależy bardzo od indywidualnej wrażliwości.
I nawet zauważmy, że największe portale, które dają te możliwości właśnie do prowadzenia wideoblogów czy blogów, one nigdy nie biorą odpowiedzialności za treści. Nigdy, tak? Odżegnują się od tego, podpisując regulamin, zakładamy tam sobie konto, podpisujemy, że my nie będziemy nigdy rościć sobie żadnych praw odnośnie treści. I też sami mówią w swoich regulaminach, na przykład YouTube, że to jest tak płynna sprawa, że ona jest bardzo indywidualnie rozpatrywana. Natomiast to, co jest pewne, jeżeli ta krytyka jest obrażająca, jest agresywna, jest wulgarna, jeżeli jest powtarzana, powielana, mamy tu już do czynienia z cyberprzemocą, mamy do czynienia z hejtem i to już musimy zgłaszać, na to musimy reagować, a sposobów mamy na to bardzo wiele. Myślę, że o nich warto porozmawiać dzisiaj. No tak, bo takim najprostszym jest po prostu wyłączenie możliwości komentarzy, ale to jest takie no tak, dość... ale jesteśmy trochę wtedy no. spaleni w sensie rozwoju naszej twórczości, tak? No bo to polega na społecznościach, na tym, że grono ludzi nagle zaczyna nas śledzić, zaczyna nas wspierać i jak tego nie będzie, to sobie odcinamy trochę szansę rozwoju tego naszego wideobloga, ale na pewno w sytuacji kryzysowej, tak jak jest ta dziewczyna, no co możemy zrobić od razu? Szybko blokuj, tak? Blokuj osobę, która agresywnie cię komentuje, albo wyłącz w ogóle komentarze na jakiś czas i się zastanów, może też wygaś swoje konto. Powiem tak, co też warto wiedzieć, w ogóle jak się zakłada konto i chce się robić takie rzeczy, trzeba zobaczyć, co nam daje dostawca jakby tych możliwości. Tak? Sama platforma. Sama platforma i po pierwsze, nawet jeżeli oni moderują, bo to jest bardzo częste. Częste jest to, że pracowniczy YouTube ma tam dziesiątki moderatorów, oni nigdy tego nie przyznają, bo jak oni się przyznają, to automatycznie biorą odpowiedzialność prawną za treści. Więc też musimy wiedzieć, że oni za to nie odpowiadają, tak? Mimo że to moderują, tych sposobów moderacji jest bardzo wiele. Czytając te regulaminy, też dochodzimy do ciekawego miejsca. Im głębiej, tym na przykład trafiam na tekst po angielsku. Ja kiedyś właśnie przeglądałam taką instrukcję na YouTubie i jak już dochodzimy do konkretu pod tytułem chcę zablokować osobę, która mi grozi, która bardzo negatywnie komentuje, no to wskakuje już na poziom na przykład centrali YouTube'owej po angielsku. Nagle może to być trochę trudniejsze, możemy potrzebować pomocy, więc miejmy to na uwadze, że to nie jest takie proste, reagowanie nie jest takie proste. I ono też się zmienia, bo same formularze się zmieniają, same możliwości platforma też się rozwija. Użytkownicy różnie reagują, więc platforma idzie za użytkownikami i daje albo może nowe możliwości, albo wycina te, z których użytkownicy po prostu nie korzystają. Tak, i też pamiętajmy, że taki dostawca gigantyczny, jak na przykład YouTube, oni na przykład nie chcą być oskarżeni jakiekolwiek, nie wiem, cenzury, czy tam premoderację, prawda, no bo to by oznaczało takie ograniczenie wolności słowa. Oni wolą reagować Oni wolą reagować w tak zwanej, to się nazywa chyba moderacja bierna, tak? Czyli już taka polegająca na zgłoszeniach od użytkowników, bo oni wolą, żeby ta społeczność tak naprawdę się rozbudowywała, rozwijała się w stronę odpowiedzialności i reagowania, niż że oni dostarczają taką usługę, bo A, nie chcą brać odpowiedzialności, B, no jest to gigantyczne wyzwanie, bo po prostu tych wpisów jest za dużo, żeby to jakoś tam moderować zawczasu, więc też trochę musimy liczyć na osoby na przykład, które śledzą nasz profil, które lubią nasz profil, bo one nam mogą szybko pomóc. Jeżeli my na przykład szybko nie zareagujemy, to też możemy liczyć na naszych przyjaciół, którzy wtedy zareagują i nam pomogą i szybko z tym hejtem będą też nam pomagać walczyć przez liczbę zgłoszeń, która napływa do takiego dostawcy. To chyba bardzo ważne, ta właśnie społeczność budowana wokół naszego kanału, gdzie to, nie wiem, inni użytkownicy mogą wejść w dyskusję albo pozytywnymi komentarzami gdzieś tam zalać te negatywne komentarze, które gdzieś się pojawią. I to zawsze lepiej działa niż reakcja w stylu blokowanie albo usuwanie komentarzy, bo wtedy to jest takie trochę poddaję się, ja już nie wiem, co robić dalej. Nie? Bardzo trudno potem do tej aktywności wrócić, trudno to odbudować. Tą społeczność trudno odbudować. W momencie, kiedy te pozytywne właśnie, ta fala pozytywnych komentarzy przykryje, no to jest najlepsze, co nas może spotkać. Natomiast tą osobę, jeżeli to jest pojedyncza, indywidualna osoba, która hejtuje po prostu nas, osobiście hejtuje nasz profil, po prostu ją zgłośmy i blokujmy. Ale też, co bardzo ważne jest, i my podkreślamy w naszej codziennej pracy, ale też jak widzę, firmy to podkreślają, że jak już naprawdę robi się niebezpiecznie, bo tak też się zdarza, jeżeli zaczynamy czuć, że nasze życie, zdrowie, nie wiem, opinia jest naprawdę zagrożona, to oprócz zgłaszania do serwisu, do administracji,
po prostu zgłaszajmy na policję, dlatego że to są rzeczy karalne i zgłaszajmy do osób starszych, mówiąc o dzieciach, bo dzisiaj mówimy o dzieciach, o młodzieży. Zgłaszajmy po prostu to rodzicom. Oni nam mogą pomóc naprawdę szybko zareagować. Czyli jeszcze raz, przede wszystkim, jeżeli zamierzamy być twórcą internetowym, jeżeli zamierzamy coś samemu tworzyć w internecie, powinniśmy być gotowi na również negatywne komentarze. Po pierwsze, absolutnie. Potem powinniśmy rozważyć, gdzie kończy się granica takiego negatywnego komentarza dla mnie i co ja mogę z tym zrobić, bo mogę albo przejść na tym do porządku dziennego, albo wyciągnąć jakieś wnioski, albo w ostateczności zablokować użytkownika, moderować te komentarze, po prostu je usuwać, zablokować te treści, które się pojawiają, a w ostatecznym przypadku, kiedy jesteśmy zagrożeni, powinniśmy się zwrócić o pomoc albo do osób dorosłych, albo pójść z tym na policję. W 100%. Tak powinniśmy działać i dodałabym jeszcze na przypomnienie ten test dla nas. Zastanówmy się, zanim zaczynamy twórczość online, zanim chcemy być osobą publiczną i wydaje nam się, że naprawdę mamy coś ekstra, sprawdźmy to w rzeczywistej sytuacji, pokażmy to naszym kolegom, koleżankom. Najlepiej w klasie pełnej osób, nie tylko, które nas lubią, wspierają i nas trochę mogą wepchnąć na jakąś minę, ale też w gronie takich potencjalnych naszych krytyków, których pierwszą reakcją będzie śmiech, będzie aha, co ona sobie wymyśliła. Zróbmy ten test, a potem dopiero idźmy w głęboki świat internetu. Super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Sytuacja, w jakiej znalazła się Zosia, może spotkać każdego z Was. Dlatego my, jako zespół Dyżurnet.pl, chcemy Wam przedstawić, jak można uniknąć takich sytuacji, jak zadbać o swoją prywatność w sieci. Trzeba zalogować się do naszego kanału na YouTube, wejść w opcję Menadżer filmów. Po lewej stronie pojawi nam się lista, z której wybieramy funkcję Społeczność. Na naszym ekranie pojawiają się wszystkie komentarze, wszyscy użytkownicy, którzy do nas piszą, a także inne opcje, z których możemy skorzystać. Każdy komentarz, który pojawia się na naszym kanale, pod naszym materiałem, pod naszym filmem, możemy usunąć, czy też zgłosić do moderacji. Każdego użytkownika możemy zablokować, możemy go zgłosić, czy też możemy zablokować opcję, żeby nie pisał do nas komentarzy. Ważne jest to, aby w ustawieniach społeczności zaznaczyć, czy chcemy, aby komentarze pojawiały się pod naszymi materiałami. Z tego poziomu zaznaczamy opcję dla całego kanału, ale ważne jest to, że możemy to pod każdym filmem zmieniać. Zmieniamy to wtedy pod każdym filmem indywidualnie. Fajną opcją na YouTubie jest to, że możemy zaznaczyć słowa, których nie chcemy, aby pojawiały się w naszych komentarzach, które są dla nas nieprzyjemne, czy mogą zawierać wulgaryzmy, czy też przekleństwa. Ważne jest to, aby zadbać o siebie i o to, co się z nami dzieje, gdy w komentarzach znajdują się groźby, czy też jakieś zdania, które są dla nas nieprzyjemne, które wywołują u nas niepokój, aby zgłosić to na policję. W tym celu trzeba dokonać print screenów komentarzy, zapisać je i zapisać linki i z takimi dowodami udać się na komendę. Jeżeli jesteście osobami niepełnoletnimi, musicie to zrobić z osobą dorosłą. Natomiast gdy macie ukończone 18 lat, możecie zrobić to sami. Zachęcamy jednak, aby udać się na komendę z osobą bliską, bo sytuacja, w której jesteście, może być dla Was trudna. W tym odcinku dowiedzieliście się, w jaki sposób można reagować na kompromitujące materiały, które znalazły się w sieci. Pamiętaj, nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. O innych zagrożeniach internetowych dowiesz się z kolejnych odcinków Dyżurnet.pl dla IT Szkoły.